Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG osadzona w świecie inspirowanym anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link w opisie mojego filmu zapewni wam darmowe 3 dni premium. Siemka, ja jestem Adacho i dzisiejszy odcinek komentarzy, od których łysieje chciałbym rozpocząć jakąś radosną anegdotką albo historią, która rozświetliłaby wasz dzień, ale jestem zmuszony poinformować was o czymś, co łamie moje serce. Co złamało moje serce konkretnie 11 grudnia. 11 grudnia zmarzł Chaozu. Ciasto znalazła rodzina. Niech spoczywa w przedpokoju. Chaozu brał udział w dodatkowej rundzie głosowania w plebiscycie Dragon Ball The One. Nie znalazł się w top 20 postaci, które będą brały udział w wielkim finale głosowania na najpopularniejszą postać w mandze Dragon Ball, natomiast był w tej puli osób, które mogły znaleźć się jeszcze jako dzika karta. Ale niestety, Android 17 jest to postać, którą lubię, ale to właśnie Android 17 znalazł się w tej grupie, a to oznacza, że Chaozu, na którego głosowałem tyle razy, odpadł. Mało tego, nie byłem jedyną osobą, która rozpaczała z tego względu. Nawet napisałem, co jest dla mnie dużą rzadkością, bo rzadko piszę własne tweety, ale napisałem tweeta w odpowiedzi, którego polubiły takie osobistości jak na przykład Toons and Puppets, który głosował z tego co widzę na Androida 8, albo Ciao Ciao Ten. Nawet japońscy widzowie, nawet japońscy czytelnicy i fani Dragon Balla łączą się ze mną w bólu. Mam nadzieję, że wy też, także poproszę was o jakieś ciepłe słowo dla Chaozu, na przykład zupa, albo kaloryfer, albo słońce. Więc jak już zrzuciłem z siebie ten balast i podzieliłem się z wami tym, co mnie gryzie, mogę przejść do dzisiejszych komentarzy, chociaż przyznaję, że robię to mimo wszystko z pewnym, powiedziałbym nawet niesmakiem, bo teraz będę musiał głosować na... Niech będzie, że będę głosował na Vegetę. Chociaż kusi mnie, żeby głosować na kotka rodziny Bulmy, który też przeszedł do finału. Po prostu kuśmir. Pytanie do Koku. Moment w Busadze, kiedy świeżo Ulotki. Zaczynam czytać pierwsze pytanie do Koku i domofon dzwoni. To jest. Jeszcze tylko niech sąsiad zacznie wiercić. Moment w Busadze, kiedy świeżo stworzony Majin Vegeta, oraz Goku stojący na arenie turnieju, a pomiędzy nimi Shin. Co by się stało, gdyby Goku się nie powstrzymał i unicestwiłby Shina? Beerus przestałby istnieć? Starszy Kai nigdy nie uwolniłby się z miecza? Nie byłoby boskich Saiyan? Pozdrawiam, czekam na 300 odcinek. Pozdrawiam. Myślę, że wszystkie te rzeczy, które napisałeś, wydarzyłyby się, czyli Beerus przestałby istnieć, Shin nie zabrałby Gohana do świata Kaioshinów, więc ten nie uwolniłby starszego Kaioshina z miecza Z, no i nie byłoby boskich Saiyan prawdopodobnie, albo nawet jeśli mieliby się pojawić, to pojawiliby się znacznie później, no bo przecież tym zapalnikiem był sen Beerusa, który by nie istniał. Pewnie w tamtym czasie byłby już nowy Bóg Zniszczenia. Nie wiem, jak wygląda sprawa ze zmianą Boga Zniszczenia, no bo tak jak mamy przykład 11 Wszechświata, w którym mieliśmy już kandydata na Boga Zniszczenia, Toppo, który przygotowywał się do przejęcia tej roli, tak w przypadku 7 Wszechświata nie mieliśmy żadnego kandydata. Więc jak Beerus nagle przestałby istnieć, to albo Bóg Zniszczenia by po prostu nie istniał przez jakiś czas w 7 Wszechświecie, no bo trzeba byłoby znaleźć odpowiedniego kandydata, a może jednak, nie wiem, Whis na szybko kogoś by znalazł z pomocą Daishinkana, trudno stwierdzić, jakby to wyglądało, ale gdyby nawet było tak, że Shin przestałby istnieć, to myślę, że nasi bohaterowie mogliby mieć problemy z Majin Buu, ale pamiętajmy, że Majin Buu został finalnie pokonany przez Genkidamę, więc tak czy inaczej Genkidamę można byłoby zrobić, pewnie byłyby po drodze jakieś turbulencje, ale nawet zakładając, że Buu zostałby pokonany, no bo pewnie zostałby obudzony, no nie? Jeśli zakładamy, że Beerus nie istnieje, więc pierwsza saga Dragon Ball Super jest już do wyrzucenia, no to w drugiej sadze Golden Frieza wszystkich zabija. Chyba tak by to wyglądało, nie? No bo tutaj w ogóle nie ma znaczenia, czy Beerus żyje, czy Shin żyje. Żołnierze Frizy wskrzesili go, on trenował i dopiero Super Saiyanin Blue był w stanie zmierzyć się z Golden Friezą, więc myślę, że gdyby nie to, można powiedzieć, że to jest bardzo dobry przykład efektu motyla. No i też fajny scenariusz na ewentualne co by było gdyby, ale póki co kontynuujemy Vegito Balls. Chciałem...
Dobra, niech będzie, że oplułem. Puch! Jak masz zamiar już na dobre odłożyć Bleacha, to możesz jeszcze przeboleć Thousand Year Blood War, bo w 90% rzeczy zrozumiesz, co się dzieje i dlaczego. Nawet w momencie, w którym skończyłeś oglądać serię. Podstawka Bleacha do tej właśnie drugiej serii to jak Wisła Kraków do Barcelony. W szczególności oprawa wizualna jest na takim poziomie, że każdy odcinek mógłby być kinówką. Pozdro. Myślę, że obraziliby się na ciebie fani Wisły Kraków, którzy być może są świadomi tego, że Wisła Kraków nie jest aż tak utytułowanym klubem albo tak potężnym klubem jak Barcelona, ale mimo wszystko... Mała. Jak kotek będzie taki niesforny, to kotek będzie o. Okej, nieważne. Wisła Kraków to jest dobry klub. Myślę, że najbardziej obraziliby się fani Wisły Kraków, którzy jednocześnie kibicują Realowi Madryt. Ale przechodząc do Bleacha. To nie jest tak, że ja mam zamiar na zawsze, na stałe odłożyć Bleacha. To po prostu to do tej pory, co oglądaliśmy, nudziło mnie, średnio mnie angażowało, więc stwierdziłem, że wolę obejrzeć sobie coś innego, co interesuje mnie obecnie bardziej. Dlatego przeszedłem do nadrobienia One Piece i też mam... powiem wam jeszcze jedną rzecz, ale to może zaraz, w kontekście innego pytania. Obejrzałem sobie wczoraj cały pierwszy sezon Kaiju numer 8. Kaiju number 8. Nie wiem, jak czytają to polscy widzowie, no bo kaiju to jest japońskie słowo, numer 8 to miałbym powiedzieć po polsku, a number 8 po angielsku. No, mógłbym czytać całość po japońsku, no ale nie wiem, jak się czyta całość po japońsku, więc mówię kaiju numer 8. Być może kiedyś wrócę do Bleacha, ale raczej zrobiłbym to w formie oglądania tego prywatnie. Nie wiem, może zobaczę, póki co w ogóle mnie nie ciągnie do tego. Poczułem wielką ulgę, jak zacząłem oglądać coś innego, tak wam powiem. Wiem, że ta nowa seria Bleacha jest bardzo dobrze oceniana, pod kątem wizualnym jest na pewno bardzo dobrze zrobiona, więc mógłbym to zobaczyć, ale w gruncie rzeczy jest sporo innych serii, które też są dobrze zrobione wizualnie, a jednocześnie fabuła mnie bardziej ciekawi, więc mógłbym obejrzeć zupełnie co innego. Na przykład to właśnie Kaiju 8 jest też świetnie zrobioną wizualnie serią. No ale okej, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To, że jestem teraz zmęczony tym anime, a w zasadzie nie jestem w ogóle zaciekawiony Bleachem, to nie znaczy, że nie będę za 5 miesięcy, albo może za miesiąc, albo może za rok, nie wiem. Janek, pytanie do Koku. Czy nie sądzisz, że Bu miał naprawdę OP kontrolę nad Ki? W sensie, że bardzo dobrą. Nawet bym powiedział, że rewelacyjną. Zapewne robił to nieświadomie, ale on potrafił wyczuć wszelkie żyjące istoty na Ziemi i wysłać precyzyjne pociski Ki, które zabiły każdego. Ani nie? Aha, a nie zniszczyły przy tym prawie nic. Eni Ariwoki? Ariwoki Eni? O co tu mu chodzi? Tak, Black musiał znaleźć każdego człowieka z osobna i zabić go osobiście, podczas gdy Bu zrobił to od tak. Tak, Black był nieporównywalnie silniejszy... Czekaj, mam tutaj gdzieś w kieszeni parę przecinków, przydadzą ci się. Ale czy Bu nie był najlepszym wojownikiem pod względem kontroli Ki? Jest więcej takich przykładów. I drugim niech będzie Kid Buu, który od tak znalazł Goku i Vegetę na drugim końcu wszechświata i teleportował się do nich po prostu bez skupiania się. Ten drugi przykład jest opisany w mandze. Po prostu Kid Buu zobaczył, jak robi to Kaioshin i nauczył się tej techniki. Równie dobrze można byłoby powiedzieć, że jego umiejętności są na poziomie 12-letniego Goku. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy on miał wtedy 12 lat, ale generalnie nastoletniego małego Goku, który nauczył się Kamehameha po prostu widząc je jeden raz. Kid Buu nauczył się teleportacji widząc ją jeden raz. Można mówić, że to są zupełnie dwie różne techniki. Na pewno teleportacja Kai, która nie wymaga nawet zlokalizowania czyjejś ki, jest znacznie trudniejsza niż po prostu skumulowanie energii i wystrzelenie jej w formie fali uderzeniowej. Najwyższa mocy, jak to było w polskim tłumaczeniu, albo fala uderzeniowa wielkiego Kamehama, bodajże tak to było też w jednej wersji, ale nie odejmuje tutaj jakby umiejętności Kid Buu, no bo tak, ta pierwsza rzecz, tutaj powiedzmy jest to atak wykonany przez Super Buu, więc jest to inna wersja Buu, trochę powiedziałbym, że jest to wersja nieco bardziej inteligentna, ale jeśli spojrzymy na ten moment, w mandze narysowane jest to w taki sposób, jakby większość, o ile nie wszystkie pociski, które Super Buu wystrzelił, były przeznaczone dla każdego jednego człowieka. Czyli można wykluczyć raczej teorię, że Buu strzelił po prostu niezliczoną ilością pocisków, które były wystrzelone na oślep i po prostu udało mu się wybić całą ludzkość, no bo nie było miejsca, w którym można byłoby się skryć. Chyba że ktoś był postacią pokroju Ten Shinhana, który był w stanie unikać tych ataków. Zwykli ludzie nie byli tego w stanie robić. Ale mamy tutaj ewidentnie to narysowane w taki sposób, jakby niektóre pociski skręcały, jakby były one naprowadzane na każdą jedną osobę, a w miejscu, w którym na przykład siedzi ten gość na skale, nie mamy pocisków, które trafiałyby obok. Jest tam po prostu jeden pocisk, który leci w jego stronę, więc wygląda to tak, jakby Buu faktycznie zlokalizował wszystkie energie na Ziemi, ludzkie,
i każdej jednej przypisał jeden pocisk, co jest akurat rzeczą niesamowitą, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zrobił to bez żadnego problemu. Ot tak. Można byłoby oczywiście tutaj przytoczyć argument, że Majin Busage pisał Toriyama mając nieco więcej swobody, więc była to być może kwestia tego, że chciał jakoś szybko rozwiązać pewien problem, który istniał, albo też popchnąć fabułę do przodu za pomocą pewnego szoku, nie zastanawiając się za bardzo nad wytłumaczeniem, no ale zostało to narysowane w mandze, więc musimy z tym żyć. I moim zdaniem Superbu faktycznie, zgodnie z tym co piszesz, mógł mieć olbrzymią kontrolę nad ki, a może to też jest kwestia tego, że miał w sobie już pochłonięte ludzkie istnienia, więc może był jakoś w stanie bardziej wykrywać ich energię, no bo wiemy, że ludzkie istnienia są na tyle słabe, że może trudno jest wyczuć energię każdego poszczególnego człowieka, ze względu na to, że jest ona taka niska. Ale Bu, pochłaniając niezliczone ilości ludzkich istnień, jeszcze wcześniej w formie słodyczy, no jako gruby było, no ale potem gruby Bu został wchłonięty przez Superbu, więc myślę, że te umiejętności, to zrozumienie być może ludzkiej energii było też w Superbu. Próbuję tutaj dopisać do tego jakąś teorię. Mirobic, pytanie do Koku. Jako, że będziesz oglądał One Piece, czy możemy liczyć na nowy content na kanale z tym związany? Tak, kilka dni temu wrzuciłem przemyślenia tyczące się tych odcinków, które ostatnio widzieliśmy. Polecam sobie obejrzeć, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Mam też zamiar wrzucić następne przemyślenia po sadze Egghead. No i kusi mnie bardzo, żeby czytać dalej mangę, więc istnieje szansa, że następne przemyślenia to będą po prostu przemyślenia tyczące się tego, co dzieje się w mandze. No tak się składa, że to tyczyłoby się sagi Elbafu, a ja sagę Elbafu już czytałem do pewnego momentu, ale myślę, że nie byłoby problemu, żebym sobie ją po prostu jeszcze raz przeczytał w ramach odświeżenia. Także, czy będzie coś więcej pokroju rankingów? Nie wiem, bo to chciałbym, żeby wypływało naturalnie, a póki co nie mam żadnego fajnego pomysłu na ranking, bo robiłem już ranking owoców, ale to był ranking przed timeskipem. Ewentualnie zrobiłbym pewną topkę. Może nie ranking, ale jakąś topkę. Moje ulubione na przykład owoce albo coś w tym stylu, więc tak, chciałbym, żeby One Piece trochę wrócił na mój kanał. Nie obiecuję tutaj, że to będzie jakoś szczególnie regularne, ale po prostu mówię. Niech to wypływa naturalnie, bo wtedy najlepiej mi się to nagrywa i myślę, że to też widać. KrynyNew.pl. Oglądałeś może Black Clover? Nagrasz o nim jakieś filmy? Black Clover nie oglądałem, ale kojarzył mi się ten tytuł z innym tytułem. Z postacią... I teraz na pewno przeczytam to źle, albo przeczytam, powiem z pamięci. Lelouch. Lelouch? Jak można nazwać tak? Chociaż, jak można nazwać tak postać? Gość, główny bohater Kaiju 8 nazywa się Kafka. Jak Franz Kafka. I to jest dość zabawne, bo to się dzieje normalnie w Japonii, ale gość się nazywa Kafka. Więc być może jest to nawiązanie do tego Kafki z naszego świata. Ale generalnie Lelouch to jest... I też przeczytam prawdopodobnie nazwę... Powiem z pamięci. Nazwę tego anime źle. Code Geass. Kod Giedupa. No tak sobie ktoś wymyślił, nie? Kod Giedupa. Kod Giedupa. Słyszałem, że to jest fajne anime ze względu właśnie na tę główną postać. Czy to jest główny antagonista, czy protagonista? Nawet nie wiem, kim jest ten Lelouch, ale słyszałem, że jest bardzo fajnie napisaną postacią, więc to też jest tytuł, na którym mam swoją uwagę. Nie wiem o nim nic oprócz tego, że Lelouch jest fajny, a Code Geass jest zabawną nazwą. Zresztą znam tylko dwie nazwy. Anime i tej postaci. I obie są zabawne. To póki co jest duży argument za tym, żeby obejrzeć ten tytuł. No ale mówię, oglądałem to Kaiju 8. Wiecie dlaczego to obejrzałem? Po pierwsze, też chciałem zobaczyć ten tytuł od jakiegoś czasu. Po drugie, zobaczyłem, że ma 12 odcinków, pierwszy sezon i drugi ma 12, więc to jest mało. 12 odcinków sobie pochłonąłem dosłownie jeden po drugim jednego wieczora. I zrobiłem to trochę dla siebie. Nie zrobiłem tego z myślą o nagraniu filmu o tym Kaiju 8, nie robiłem sobie żadnych notatek, ale mam pewne przemyślenia, mógłbym wam nagrać jakieś podsumowanie tego, jak mi się podobało, co uważam, że było atrakcyjne, co uważam, że było może mniej atrakcyjne, ale chciałbym to zrobić też spontanicznie, więc być może taki film się pojawi, ale nie obiecuję, bo nie chcę popełniać drugi raz tego samego błędu i oglądać anime, bo chcę o nim nagrać film. Tylko chcę nagrać film, bo anime mi się podobało. Tak to wygląda. Bartosz, pytanie do Koku. Czym według Ciebie cechuje się osoba o czystym sercu? Co rozumiesz przez czyste serce? Czy robiąc coś, co jest obiektywnie złe, można mieć czyste serce? Eksperyment myślowy. Siedzisz przy biurku. O, to chyba ja. To o mnie gada tutaj. Skupię się. Siedzisz przy biurku. Leży na nim tylko jeden przedmiot. Wielki czerwony guzik. No i już nie jestem w stanie przeprowadzić dalej tego eksperymentu. Mam tylko biurko. Masz wybór. Możesz go nacisnąć, albo wstać i odejść. Jeśli go naciśniesz, natychmiast dekapitujesz wszystkich i przyszłych więźniów.
Jeśli tego nie zrobisz, za 100 lat wyginą wszyscy ludzie na Ziemi. Czy można tu mówić o czystym sercu, jeśli intencje są długoterminowe? Postawiłeś tutaj tego gościa, który siedzi przy biurku przed pewnym ultimatum, z którego nie ma dobrego wyboru. I moralnie rzecz biorąc, w jednym i drugim przypadku skazujesz kogoś na śmierć, więc można byłoby wysnuć argument, że taka osoba tak czy siak kogoś zabije, więc tak czy siak zrobi coś złego. Tylko że nie jest to do końca sytuacja, w której na przykład był Goku. No bo patrząc na Goku i patrząc na przykłady jego zabijania, mieliśmy do wyboru albo lecieć do Armii Czerwonej Wstęgi i zabić wszystkich, albo tego nie robić i nie zabijać. I być może pośrednio wpłynąć na to, że Armia Czerwonej Wstęgi będzie podbijać kolejne ziemie i będzie krzywdzić ludzi, ale to nie są czyny, które obarczają sumienie Goku. Okej, nie można stać biernie i patrzeć na to, jak Armia Czerwonej Wstęgi krzywdzi innych, więc można byłoby rozwiązać ten problem inaczej. Goku rozwiązał go w taki, a nie inny sposób. Ten wątek czystego serca, tego w cudzysłowie czystego serca, jest trochę bardziej złożony niż na początku się wydaje, bo jeśli mielibyśmy wziąć pod uwagę to, dlaczego Goku może latać na Kinto? No bo jest jasno ustalona zasada, ktoś o czystym sercu może latać na Kinto, jeśli nie jest to czyste serce, to nie mógłby tego robić. Więc Goku, który może to robić, ma czyste serce. No ale dlaczego? Skoro robił obiektywnie złe rzeczy, zabijał. Mało tego, to nie jest tylko kwestia zabijania, bo można powiedzieć, że zabijał, ale pozbywał się tym złych ludzi, więc patrząc na szerszy obrazek, można powiedzieć, że robił coś dobrego, bo sprawiał, że jest na świecie mniej złych ludzi. Tylko że Goku w ten sposób wcielał się w rolę pewnego sędziego i może to akurat jest niesłuszne, no bo z jego perspektywy Armia Czerwonej Wstęgi była złą organizacją. Ale jak na przykład spojrzymy na Zamasu. Zamasu z naszej perspektywy był złym bohaterem w sensie postacią, bo zabijał śmiertelników, ale z jego perspektywy to śmiertelnicy byli źli. Więc Zamasu w swoich oczach był tym dobrym. I teraz pytanie, kto tu ma rację? Mało tego, biorąc pod uwagę autorytet, Zamasu pełnił rolę jakiegoś boga. Na początku był uczniem Kaioshina, potem przejął rolę Kaioshina, więc można powiedzieć, że zrobił to nielegalnie, ale na pewno miał wyższą pozycję w tej hierarchii niż Goku, który był zwykłym śmiertelnikiem. Natomiast co było widać po Zamasu, to, że w momencie, w którym te myśli zaczęły ogarniać jego serce, herbata zaczęła być mętna. Dziwnie mi się wypowiada to zdanie, bo to nie ma totalnie sensu, jeśli nie znacie kontekstu. No ale w anime Dragon Ball Super, zresztą w mandze też, widzieliśmy, że mętność serca odbija się na mętności herbaty. Co za tym idzie, Zamasu kiedyś miał dobre serce, miał czyste serce. I w momencie, w którym te wątpliwości zaczęły się w nim pojawiać, herbata zaczęła być mętna. Więc być może herbata jest tak naprawdę tym sędzią, który tutaj pokazuje nam, kto ma rację, kto może mieć moralne prawo do wybijania innych w imię jakiejś sprawiedliwości, jak to nie. Natomiast jeśli mielibyśmy patrzeć na inne rzeczy, które robił Goku i pomimo tego nadal zachowywał czyste serce, no to zwróćcie uwagę na sytuację z Majin Buu Sagi, kiedy proponował staremu Kaioshinowi przekazanie sprośnych zdjęć Bulmy, bez wiedzy ani Bulmy, ani Vegety i powiedział, że Chi-Chi by się nie zgodziła, poza tym jest płaska. Tak powiedział Goku o swojej żonie. Więc można byłoby powiedzieć, że intencje... No właśnie, czy intencje były dobre? Goku chciał przekonać Kaioshina do tego, żeby użyć smoczych kul, natomiast zrobił to w taki sposób, który jednocześnie pokazywał, że Goku ma pojęcie na temat pewnej fizyczności, bo powiedział na temat Bulmy, że jest ona nadal gorącą, ale już trochę mamuśką, ale sam prawdopodobnie nie czuje pociągu w tym kierunku. Więc tutaj bym powiedział, że wiedza na temat złych zachowań, co jest złe, wiedza na temat dobra i zła w świecie Dragon Balla, niekoniecznie musi skutkować tym, że ktoś jest w jakiś sposób kuszony, ktoś ma jakieś nieczyste intencje, kogoś ciągnie w jakimś kierunku, ktoś ma jakieś pożądania. Więc myślę, że w przypadku Goku wiedza na temat tego, co jest złe, absolutnie na niego nie wpływa. Absolutnie nie wpływa na czystość jego serca. Mało tego, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę też pewien wątek, wracając do tego zabijania. Goku, tak jak mówiłem, pozbył się Armii Czerwonej Wstęgi, którą można byłoby nazwać złą. Ale Goku też zabił dziadka Gohana, który można powiedzieć, że może nie miał czystego serca, bo wiemy, że miał swoje słabości, ale nie był złą osobą.
obiektywnie myślę, że był dobrą osobą, a Goku i tak go zabił. Tylko że Goku był wtedy oczywiście nieświadomy. Mało tego, kiedy się o tym dowiedział, przeprosił dziadka. Chciał go nawet poprosić o wybaczenie, kiedy zobaczy go w niebie, więc generalnie myślę, że tutaj samo zrobienie czegoś złego w świecie Dragon Balla nie oznacza, że traci się czystość serca, bo Goku nie chciał tego zrobić. Mało tego, nie był tego świadomy, bo nie był po prostu sobą. Wątek czystego serca pojawia się jeszcze w kontekście Super Saiyan. I jest tutaj pewna, czy nazwałbym to sprzecznością, powiedzmy takie pozornie przeciwstawne komunikaty. W sadze androidów, kiedy Vegeta przetransformował się w Super Saiyanina pierwszy raz, Krillin dziwi się, jak to jest możliwe, że Vegeta jest Super Saiyaninem. Myślałem, że musisz mieć czyste serce, żeby stać się Super Saiyaninem. No i Vegeta tam używa słów, że jest czysty, że jego serce jest czyste, ale jest czystym złem. Więc wychodzi na to, że można mieć czyste serce na dwa sposoby. Albo czysto dobre, albo czysto złe. Tylko że w kontekście transformacji w Super Saiyanina nie sądzę, żeby to była prawda. No bo mamy przykłady chociażby Kalifli albo Trunksa. Czy Trunks jest człowiekiem o czystym sercu? O czysto dobrym sercu? Może bardziej? Na pewno nie jest czysto złym sercu, ale na pewno znaleźlibyśmy Super Saiyanina, który w historii się pojawił, a nie miał ani czystego serca w sensie, że dobrego, ani nie był 100% złem. Więc myślę, że ta zasada jest absolutnie do wyrzucenia do kosza. Poza tym, ten drugi komunikat, o którym mówiłem, pojawił się w kontekście Genkidamy, kiedy Krillin mówił, że Goku nie jest w stanie kumulować energii w Genkidamie, będąc przetransformowanym w Super Saiyanina, ze względu na to, że wtedy głęboko w nim jest zakorzeniona złość. No a Genkidama jest techniką, która wymaga tego czystego serca, więc być może właśnie dlatego północny Kaio stwierdził, że Goku będzie dobrą osobą do nauczenia tej techniki, a nie uczył tego ten Shinhana, Piccolo, Yamcha czy Chaotsu. Ale wracając do tych grzechów Goku, że tak powiem. Była sytuacja w Dragon Ballu Super, w której on świadomie kłamał. Kłamał być może ze względu na to, że wiedział, że w inny sposób, mówię tutaj o turnieju mocy, chociażby Krillin albo 18 nie zgodzą się na udział w turnieju mocy, a co za tym idzie, siódmy wszechświat będzie miał mniejsze szanse na przetrwanie, a co za tym idzie, cały wszechświat zostanie wymazany, ale jeśli siódmy wszechświat miałby dzięki temu przetrwać, to inne by zostały wymazane. Więc sytuacja polega na tym, że tak czy siak ktoś zostanie wymazany. Tylko że intencje Goku myślę, że tutaj też można jakoś usprawiedliwić, bo nawet w tej scenie, w której on chciał przekupić Krillina pieniędzmi, nie wiedział, że nawet nie o to chodzi Krillinowi. Robił rzeczy, które były obiektywnie niemoralne, przekupowanie za pomocą pieniędzy, kłamanie prosto w oczy nie tylko swojemu najlepszemu przyjacielowi, ale też jego bliskim, tylko po to, żeby, powiedzmy, było coś po jego myśli. Tylko że ta jego myśl to było ocalenie życia wszystkich, więc można tutaj powiedzieć o intencjach. I w kontekście tych intencji jest jeszcze jedna scena z klasycznego Dragon Balla. Wiem, że skaczemy, ale przechodzę teraz do konkluzji. Kiedy Karin, spotykając pierwszy raz Goku, przeczytał jego myśli. Goku był zdziwiony, a Karin wytłumaczył to w taki sposób, że jeśli nie byłby w stanie czytać myśli, nie byłby prawdziwym mistrzem. Poza tym, wygląda na to, że masz czyste intencje, czyste motywy. Więc Goku jako małe dziecko miał czyste intencje. I myślę, że tutaj wracamy do tych intencji, ale myślę, że najlepszym podsumowaniem będzie inna scena. Scena z Devilmanem. I nie chodzi mi tutaj konkretnie o to, co zrobił Devilman i dlaczego Goku przetrwał, bo wszyscy doskonale pamiętamy tę scenę, kiedy Devilman użył swojej techniki promienia, które ma sprawić, że zło w sercu rośnie i wybucha, tylko to, co powiedziała później Uranai Baba. Wszyscy się oczywiście dziwią, Devilman się dziwi, że Goku nie ma żadnego zła w swoim sercu, a Uranai Baba mówi, czym jest to dziecko? Jego serce jest jak serce niemowlaka albo serce zwierzęcia. Myślę, że to jest po części odpowiedź na nasze pytanie. Goku ma czyste serce ze względu na swoją po części nieświadomość, też intencje, ale określenie serca Goku jako serca niemowlaka albo serca zwierzęcia. Zwierzę, na przykład lew, poluje na inne zwierzęta i zabija te zwierzęta. I robi coś, co z perspektywy tego drugiego, tego pożeranego zwierzęcia nie jest dobre. Ale lew nie robi tego ze względu na to, że ma w swoim sercu złość albo czerpie z tego przyjemność. Okej, są zwierzęcia, które na przykład hieny, które można powiedzieć, że czerpią przyjemność z pastwienia się nad swoimi ofiarami, ale mówię tutaj raczej o szerszym obrazku, o takich ogółach. Dobrym przykładem będzie porównania też Goku do Zeno, bo w Dragon Ballu Super w mandze Beerus wspomniał o tym, że Zeno ma czyste serce, ale ta czystość jest czymś, co właśnie sprawia, że jest on straszny.
Czystość serca dziecka. Dziecko nie wie, co jest dobre, co jest złe, więc może przez przypadek zrobić coś złego. Może Zeno nie będzie w stanie stwierdzić, że zniszczenie biliardów ludzkich albo w ogóle nieludzkich istnień w jakimś wszechświecie będzie czymś strasznym dla tych istnień, tylko po prostu to zrobi, bo stwierdzi, że ten wszechświat nie powinien istnieć. I mimo tego, że zrobi coś złego, z perspektywy drugiej osoby, jego intencje będą albo czyste, albo właśnie będzie ta nieświadomość. Nieświadomość tego, co się robi. Na koniec przeczytam wam podsumowanie Toriyamy, który kiedyś wypowiedział się na temat charakteru Goku. I widzicie, Goku z Dragon Balla nie walczy dla innych, ale po prostu dlatego, że chce walczyć przeciwko silnym gościom. Więc jak Dragon Ball został zanimowany, nie byłem usatysfakcjonowany z tym typem wspaniałego bohatera, który przypisano Goku. Myślę, że nie byli oni w stanie złapać tych elementów, w cudzysłowie, trucizny, które pojawiają się i znikają w cieniach. Generalnie chodzi tutaj o to, że charakter Goku ma w sobie takie elementy, które nie są obiektywnie dobre. Są takimi truciznami. Naiwność być może. Albo kwestia robienia złych rzeczy nieświadomie trochę, jak kłamanie Krylana, próbowanie przekupienia Elder Kaioshina zdjęciami Bulmy. Nie był świadomy tego, że robi coś złego, bo robił to w intencji, która wedle jego oceny była dobra. Myślę, że ten wątek przede wszystkim nie jest konsekwentny, więc tutaj można byłoby znaleźć miejsca, w których do tej teorii, którą tutaj wysnułem, nie pasują jakieś kadry, nie pasują jakieś sceny, kwestie dialogowe. Rozwinąłem ten temat, myślę, że jest on w miarę ciekawy, także możecie też dać znać, co o tym sądzicie i być może są jeszcze jakieś sceny w Dragon Ballu, które pasowałyby do tego tematu i jakkolwiek by go rozwijały. Póki co, Gregory House, pytanie do Koku. Wyobraź sobie sytuację, że powstaje cudowne serum, które mógłbyś wetrzeć w swój świeżo świecący łysy globus. Akurat dzisiaj się goliłem, także co spowodowałoby naturalne pobudzenie genów czy czegokolwiek tam odpowiedzialnego za odbudowę cebulek włosów i mógłbyś na powrót bez problemu mieć bujną czuprynę. Jak uważasz, czy łysa pała trwa odpowiednio długo, że sympatia do niej i zwykła wygoda nie spowodowałaby u ciebie żadnej reakcji? Czy może skorzystałbyś z tej opcji i na powrót zapuścił włosy? Jakby na to nie spojrzeć, bardzo dużo kontentu na kanale w sposób komediowy, moim zdaniem bardzo z klasą, krąży wokół twojej łysiny. Koku, czyli komentarze, od których łysieje, zakola Adacha, etc. Pokurw, paczki, od których rosną włosy. Jaka byłaby twoja decyzja? Może byłoby to swego rodzaju odświeżenie kanału spowodowane włosami. Tym bardziej ciekawe, że Dragon Ball w dużej mierze kojarzy się właśnie ze zmianami fryzu. Nowe pomysły, nowe serie i tym podobne i tak dalej. A teraz wróćmy na ziemię. Takie serum powstaje i w przyszłym roku ma wejść w drugą fazę testów, a prognozy są optymistyczne i prawdopodobnie się go doczekamy na przełomie 27-8 roku. Pozdrawiam. Gregory House. Dziękuję za ten komentarz. Być może nie jest dla was kwestia aż tak kluczowa, ale ja nie mam wyboru. Znaczy, inaczej. Mógłbym nie golić się, ale wtedy wyglądałbym niekorzystnie wtedy. A w momencie, w którym miałbym włosy, mógłbym nadal golić się na łyso, a kiedy nie chciałbym tego robić, to bym sobie je zapuścił. Więc gdybym miał taką opcję i powiedzmy, że ktoś by mi to dał do wyboru za darmo, nie muszę płacić tam milionów złotych albo brać jakieś 10 pożyczek na to, no bo podejrzewam, że to będzie tyle kosztować, to bym powiedział, że tak, chcę. Chcę, bo wtedy miałbym wybór. To nie jest kwestia tego, że nie byłbym łysy. Pewnie byłoby tak, że na początku na próbę zapuściłbym włosy, a potem stwierdziłbym, że jest to albo niewygodne, że bycie łysym jest tak wygodne, że wolę po prostu się golić na łyso, ale ja i tak czy siak się muszę golić. No bo tutaj cały czas rosną włosy, więc to nie zmieniłoby praktycznie w ogóle mojej rutyny. Po prostu miałbym wybór. Tak to by wyglądało, więc poza tym, jeśli się śmiejecie ze mnie, jest wam głupio, ja sobie wszedłem na stronę na Wikipedii, a konkretnie na hasło ułysienie androgenowe i to tutaj jest napisane choroba, której podłożem bla bla bla. Choroba. Śmiejecie się z chorej osoby? Jak możecie sobie patrzeć prosto w oczy w lustrze, wiedząc, że śmiejecie się z chorej osoby? Mało tego, zobaczcie. Jeśli tutaj mamy stopnie tej choroby, to ja jestem albo na stopniu 6, albo na 7, więc zastanówcie się nad swoim zachowaniem. A póki co powiem wam o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Wszedłem sobie na telefon po raz kolejny w oczekiwaniu na moje podsumowanie roku na YouTubie, którego nie ma. Tak, wiem gdzie się wchodzi. Wchodzi się na aplikację YouTube'a, w prawym dolnym rogu jest napis ty i tam powinno się wyświetlić. Nie wyświetla się. Nie mam tego podsumowania, nie mam go do dzisiaj, więc być może go nigdy nie będę miał. Być może nie zasługuję na to, ale wchodząc na YouTube Studio i czytając komentarze, znalazłem coś takiego. Wszedłem
opcję przeczytania komentarzy pod konkretnym filmem, pod ostatnim odcinkiem Koku. I co okazało się, że mam? Podsumowanie komentarzy przez sztuczną inteligencję. Patrzcie to. Kanał budzi ogromne zaangażowanie i lojalność wśród widzów, którzy bardzo aktywnie uczestniczą w sekcji komentarzy, doceniając zarówno merytorykę, jak i humor. Pytania i teorie fanowskie. Bardzo często. Widzowie regularnie zadają szczegółowe pytania dotyczące uniwersum Dragon Ball, często formułując własne teorie i prosząc twórcę o ich weryfikację lub rozbudowę, co świadczy o głębokim zaangażowaniu w tematykę i oczekiwaniu na dalsze pogłębione analizy. Czyli jak w skrócie ładnie opisać pytania o to, czy Goku w Kaiokenie Ultra Instynkcie 10-krotnym pokonałby Zeno Super Saiyaninem. Humor i nawiązania osobiste, często. Komentarze często odnoszą się do żartów twórcy, na przykład związanych z łysiną oraz, nawet sztuczna inteligencja wie, że jestem łysy, super, oraz do jego osobistych przemyśleń i doświadczeń, jak podsumowanie YouTube, wskazując na budowanie silnej, osobistej relacji z widzami i docenienie luźniejszego tonu. Chciałby się zaśmiać po prostu jak Perona z One Piece. Prośby o rozszerzenie zakresu tematycznego i formatów. Umiarkowanie. Część widzów wyraża zainteresowanie rozszerzeniem treści kanału poza Dragon Ball, sugerując inne serie anime, np. Bleach, Attack on Titan, Black Clover, Invincible, Haikyuu. Lub nawet inne formaty, np. recenzje figurek. Ostatnio była, także co się czepiasz? Było. Co wskazuje na potencjał dywersyfikacji kontentu. To jakby mi się nie chciało czytać komentarzy, także ja tego nie wiem po co to jest. Wolałem, żeby tego nie było, bo wolę sam przeczytać komentarze i wyjdzie na to samo, ale dziękuję. Thanks for nothing, jak to mówią. Marcin Zalewski. Wspomniałeś o możliwości wznowienia Dragon Balla w formie serialu, a co jeśli właściciele praw nie myślą o powrocie tą drogą, ale zdecydują się na dystrybucję wyłącznie filmów kinowych, a później streamingu? Podobny przypadek dotyczy teraz Demon Slayera, gdzie ostatnie arki najpierw trafią do kin. Pierwsza część tej trylogii w kinie była wręcz doznaniem, bo zostało dopieszczone w każdym calu. Reasumując, czy nie lepiej zrobić porządny film kinowy zamiast w ogóle bawić się w powrót do cotygodniowego serialu? Chyba jestem za tą pierwszą opcją. Jedno i drugie można zrobić dobrze. Myślę, że gdyby na przykład adaptację sagi Moro, no bo to jest taki materiał, który jest jeszcze nie zekranizowany, więc można byłoby tutaj jakkolwiek rozmyśleć, w jakiej formie można byłoby go zekranizować. Mielibyśmy dostać w formie kinówki, to musiałaby to być kinówka bardzo okrojona. To jest na tyle obszerna historia, że nie dałoby się jej, moim skromnym zdaniem, może ktoś by bardzo chciał, to by to zrobił, ale nie dałoby się jej w sposób satysfakcjonujący i wyczerpujący zmieścić w 100 minutach na przykład filmu, nawet jeśli to miałoby być 120 minut, 2 godziny, ale generalnie moim zdaniem tak, dobrze byłoby dostać lepiej zrobiony film kinowy niż słabo zrobioną serię anime. Ale pod kątem wizualnym, na przykład Dragon Ball Daima to była dobrze zrobiona seria anime. Nie mówię tutaj w ogóle o fabule, pod kątem wizualnym to była dobrze zanimowana seria anime. 20 odcinków. No i pytanie, czy jest w tym coś złego? Z mojej perspektywy, jako gościa, który nagrywa na YouTubie, serial jest znacznie lepszy, bo co tydzień na przykład, jeśli to byłoby co tydzień, można snuć dyskusję, nagrywać omówienia, nagrywać reakcje na wasze komentarze, tak jak to było w przypadku Dragon Ball Daima. Kilkadziesiąt różnych materiałów rozciągniętych na wiele miesięcy jest lepsze niż analiza trailera kinówki numer 2, potem numer 3, no i recenzja filmu i coś tam jeszcze, nie? Parę dodatkowych filmów z jakimiś przemyśleniami. No mamy film i koniec, jak to było w przypadku Super Hero. A Dragon Ball Daima pod tym względem podobało mi się, że cały czas to uczucie oglądania Dragon Balla, życia w tych miesiącach, w których był Dragon Ball na bieżąco, to jest zupełnie inna atmosfera. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby to była dobra historia, dobrze napisana, ale też dobrze zanimowana, ale mamy po prostu przykłady, że da się zrobić to w formie serialu, a myślę, że sagi Moro i sagi Granoli zasługują na to, żeby je rozbić i opowiedzieć o każdym szczególe, a nie po prostu lecieć szybko w formie kinówek, no bo nie sądzę, żeby było tak, że pół sagi Moro będzie w jednej kinówce, a pół w drugiej, no bo to w ogóle się nie klei. Zicher, 2 pytania. Daima. Jeśli podczas tworzenia Majina zamiast śliny dodano by krew lub inną rzecz zawierającą DNA, to takie połączenie zyskałoby na sile? Myślę, że tak czy siak chodzi o DNA. DNA masz i we włosie, i w krwi, i w ślinie, i w pocie. Jakikolwiek materiał genetyczny zawiera kod genetyczny, więc tutaj raczej chodziło o DNA, a nie o formę
w jakiej zostało ono dostarczone. Dragon Ball Super. Mieliśmy tutaj poruszony wątek podróży w czasie. Nie wolno podróżować, żeby nie zmieniać biegu wydarzeń. Sami bogowie też powinni mieć taki zakaz używania pierścienia, bo i podróż w przyszłość mogłaby zakłócić linię czasową. Przyjmijmy, że przenoszę się 100 lat do przodu i widzę, jak ktoś w znaczący sposób zmienił świat. Wracam do swoich czasów, zabijam jego przodka, powstaje nowa linia czasowa, w której tych zmian już nie ma. Nie do końca. Pierścień czasu był takim przedmiotem, który nie tworzył linii czasowej. Mało tego, nie można było cofać się w czasie, więc nie można było lecieć do przeszłości za pomocą pierścienia czasu. Można było jedynie lecieć do przyszłości, a potem cofać się do tego początkowego miejsca. Więc to nie było tworzenie nowej linii czasowej, tylko sztuczne trochę rozciąganie obecnej linii czasowej. Okej? Patrząc na to, jak na przykład wyglądała sytuacja z Zamasu. Zamasu zrobił coś, co mogło potencjalnie zmienić bieg historii, ale ze względu na to, że zrobił on to w przyszłości, to wracając do przeszłości, jakby do teraźniejszości raczej, to, że on zabił jakiegoś tam Babariana 1000 lat później, to nie miało wpływu na ich obecne życie. Po prostu ta przyszłość się zmieniła, a może nawet się nie zmieniła, bo ze względu na to, że on wrócił z powrotem do punktu wyjścia, no to historia poczynała od tego momentu, więc ten Babarian narodziłby się ponownie. Trunks stworzył linie czasowe ze względu na to, że on wracał do miejsca, w którym zmieniał coś i w tym momencie ta przyszłość, z której on przyleciał, nie mogła już istnieć, więc powstawała inna. W przypadku pierścienia czasu właśnie polegało to na tym, że oni lecą do przodu, trochę sztucznie, tak jak mówię, rozciągają tę linię czasową, ale wracają z powrotem do początku i nie ma tutaj żadnego nadpisania historii. Tak to widzę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam za całą aktywność. Możecie zostawić lajka, możecie, uwaga, podbić ten film, jeśli macie taką opcję. No i dziękuję wszystkim tym, którzy napisali swoje komentarze z różnymi pytaniami, przemyśleniami. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Także do następnego odcinka Koku, ale też w ogóle odcinka, który będzie jutro, no bo dlaczego miałoby go nie być? Wrzucam filmy codziennie, także takie życie. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.